Przybyliśmy do północnej Norwegii, gdzie w 1940 roku polska brygada podhalańska wzięła udział w bitwie o Narvik. Jesteśmy w Ankenes. Tutaj odbył się słynny rajd Łady Łobarzewskiego. To było niesamowite. Ekipa wita Memorię, podążając śladami samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, ląduje w północnej Norwegii. Po odwiedzeniu miejsc pamięci związanych z polską brygadą, grupa udaje się na nocleg do Narviku. Gdy nastaje kolejny dzień, zespół przygotowuje się do badań terenowych na półwyspie Ankenes, gdzie Polacy stoczyli najkrwawsze walki. Polarne białe noce nie sprzyjają wypoczynkowi. Temperatura w nocy wyraźnie spadła i mocno sypnęło śniegiem. W arktycznych warunkach, jakie panują na zewnątrz, najważniejsze jest ciepłe ubranie. W kwietniu 1940 roku Niemcy atakują Danię i Norwegię. W celu zabezpieczenia dostaw rudy żelaza dywizja górska generała Edwarda Dietla zajmuje port w Narviku. W kilka dni później w otaczających fiordach brytyjska Royal Navy zatapia całą niemiecką flotę. Po tym dniu, nazwanym przez Niemców Unglückstag, Dniem Nieszczęścia, morale odciętych zakołem polarnym Gebirgsjäger całkowicie upadło. Dietl wycofuje wojska z Narviku i planuje ewakuację. Pojedyncze grupy niemieckich dezerterów w cywilnym przebraniu kierują się ku granicy ze Szwecją. Dowódca brytyjskiej floty, admirał Lord Cork, planuje wysadzenie desantu wprost na miasto. Planom tym jednak ostro sprzeciwia się dowódca wojsk lądowych generał Mackenzie, który sugeruje czekać na posiłki. Szansa na błyskawiczne zajęcie portu niewielkimi siłami, gdy nie był on praktycznie broniony, pozostała niewykorzystana. W tym czasie Niemcy zdobywają norweskie magazyny, co pozwala uzbroić marynarzy z rozbitych statków. Gebirgsjäger budują improwizowany pociąg pancerny i zajmują przygraniczną stację kolejową w Bjornfjell, która staje się ich główną bazą zaopatrzenia. W tym czasie wojska aliantów w nieudanych operacjach pod Andalsnes i Namsos, ulegając przewadze technicznej wroga, ewakuują się z Norwegii Środkowej. Luftwaffe operuje teraz z lotniska w Trondheim, bombardując alianckie okręty i dostarczając swoim wojskom w Narviku zaopatrzenie z powietrza. Norweska 6. Dywizja generała Fleischera po heroicznej walce powstrzymuje Niemców pod Gratangen. Na Lofotach ląduje wsparcie w postaci 1. Dywizji Lekkiej, złożonej z półbrygady strzelców alpejskich, półbrygady Legii Cudzoziemskiej i polskiej brygady podhalańskiej. Francuska reguła maksymalizacji ładowności statków sprawia, że wyładunek zajmuje kilka dni, a segregacja sprzętu ciągnie się tygodniami. Dowództwo nad wojskami brytyjskimi przejmuje generał Auchinleck, a nad całością wojsk lądowych generał Betward. Wreszcie zapada decyzja do rozpoczęcia operacji. Francuscy strzelcy alpejscy i brytyjska gwardia zajmują pozycję na położonym na południe od Narviku półwyspie Ankenes. Polski 2. batalion wraz z Legią Cudzoziemską odbijają osadę Bjergvik i zajmują północny półwysep Ojord. Oddziały generała Dietla są w kleszczach, z jedyną drogą odwrotu w kierunku neutralnej Szwecji. W tym czasie wyrusza niemiecka odsiecz z Norwegii Środkowej. Brytyjskie bataliony odpływają do Bodo, aby tam stawić czoła temu nowemu zagrożeniu. Rozproszone dotąd bataliony samodzielnej brygady strzelców podhalańskich dostają rozkaz ześrodkowania na półwyspie Ankenes. Alianci nie posiadają własnych łodzi motorowych, wynajmują więc za pieniądze norweskie kutry rybackie. Generał Bohus Szyszko w Welvesletten, nieopodal Baangen, umieszcza kwaterę główną, zaś sztaby półbrygad 20 km dalej w Hogvik. Przestarzałe radiostacje zawodzą, a łącznościowcy nie posiadają wystarczającej ilości kabla. Wpinają się więc do norweskiej linii telefonicznej, z której korzystają także Niemcy. Obie strony przechwytują wzajemnie swoje rozmowy. Polacy nie otrzymują od aliantów żadnych informacji o wrogich pozycjach na Ankenes. Rozpoczynają więc własne działania rozpoznawcze, zwiadów motocyklowych i patroli górskich. Gdy polscy żołnierze wychodzą na swoje pierwsze górskie patrole, ich kolejnym śmiertelnym wrogiem staje się arktyczny klimat.
Zimowa odzież i sprzęt wysokogórski stają się równie cenne jak żywność czy amunicja. Pod tym względem najbardziej cierpi pierwszy batalion, którego tabor samochodowy jeszcze we Francji zamiast ciepłą odzieżą wyładowano gumowymi butami dla całej brygady. Wrzucone luzem tworzyły chaotyczną masę, uniemożliwiającą skompletowanie jednej pary. Mimo braków odzieży batalion wysłano na pierwszą linię frontu. Wyposażenie specjalne żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich składało się z dwóch zestawów: wyposażenia zimowego oraz wyposażenia wysokogórskiego. Wyposażenie zimowe w armii francuskiej zostało wprowadzone warunkami technicznymi z grudnia 1939 roku i przysługiwało każdemu żołnierzowi w okresie zimy. Składało się na nie dodatkowy koc, sweter, rękawiczki oraz kominiarka lub komin wełniany. Wełniane koce miały z reguły wyhaftowany rocznik, w tym przypadku 1938. Były dość ciężkie, z grubej wełny, dlatego z reguły żołnierz miał je wraz z dodatkowymi swetrami w worku, który jechał na ciężarówce. Sweter model 36 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu kurtki wojskowej, natomiast był on wykonany ze zbyt cienkiej wełny typu jersey i nie spełniał swoich warunków, dlatego został później przeniesiony jako wyposażenie dodatkowe dla żołnierzy. Te swetry trafiały w pierwszej kolejności do oddziałów frontowych, stąd do dziś zachowane egzemplarze z reguły są w bardzo złym stanie, ponieważ razem z tymi żołnierzami trafiały do obozów jenieckich, gdzie przez całe lata były użytkowane, tak jak ten egzemplarz, który posiada liczne rozdarcia, wydarcia, ślady cerowania i naprawy robione przez żołnierzy już w warunkach obozowych. Drugą częścią wyposażenia zimowego było wyposażenie przeznaczone dla jednostek frontowych. Jednostki te pełniły różne trudne zadania, takie jak długie warty na umocnieniach linii Maginota, czy dalekie zwiady w gęstym śniegu w trudnych warunkach. Na wyposażenie to składał się kożuszek barani, kamizelka bez rękawów oraz drewniane chodaki. Były to przedmioty pozyskiwane z rynku cywilnego, lokalnie, szyte przez lokalnych kuśnierzy, czy wykonane z drewna dostarczanego przez francuskie nadleśnictwo. W momencie zaokrętowania generał Betuart, głównodowodzący korpusem ekspedycyjnym, nakazał załadowanie 5000 par chodaków dla każdego z żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Dowództwo brygady nie rozumiało warunków prowadzenia walk zimowych i żartowano wręcz, że takie obuwie jest bardziej adekwatne dla bretańskich chłopów niż dla żołnierzy. Jednak generał Betuart stanowczo nakazał zabranie tego ekwipunku. Był on ekspertem w dziedzinie walk zimowych z doświadczeniem walki okopowej z I wojny światowej i wiedział, że stopa żołnierza uwięziona w ciężkich trzewikach, owinięta owijaczem, po tygodniu w wodzie, w ujemnych temperaturach zaczyna puchnąć, wdaje się gangrena i żołnierz natychmiast jest wyeliminowany z powodu tak zwanej stopy okopowej. Doskonale o tym wiedzieli też Niemcy, którzy używali tak zwanych Wachstiefel, czyli butów okopowych, dodatkowego obuwia zakładanego na wierzch już na normalne obuwie. I w ten sposób oni także chronili się właśnie przed stopą okopową. Natomiast nie wiedzieli tego Amerykanie, którzy w zimie z 1944 na 1945 rok w Ardennach stracili więcej żołnierzy w wyniku odmrożeń nóg niż w wyniku niemieckiego ostrzału. 45 000 Amerykanów skończyło w szpitalach ze względu na stopę okopową. Pogoda jest strasznie kapryśna, w nocy szalała śnieżyca. Planowałem dzisiaj, żebyśmy weszli na wzgórze 295 i zrobili tam eksplorację, ale nie wiem, czy uda nam się coś znaleźć w tych warunkach. Jaka decyzja? Decyzja bez zmian. No, po to tu przyjechaliśmy, idziemy.
Warunki są jakie są, widać, nie pada deszcz na szczęście, doszedł za to śnieg, mamy dobry sprzęt, jesteśmy przygotowani, no musimy spróbować, nie ma wyjścia. To ruszamy śladami Podhalańczyków. Tak jest, ruszamy. Kolejną częścią wyposażenia było wyposażenie wysokogórskie. Takie wyposażenia dostawały jedynie brygady górskie. Składało się ono z ciepłej bielizny flanelowej, rękawiczek trójpalczastych, tak zwanych rękawiczek świętego Huberta oraz zakładanych na nie ciepłych, nieprzemakalnych rękawic baranich. W momencie podjęcia walki żołnierz ściągał baranie rękawice i dzięki temu, że miał wolny palec wskazujący, mógł prowadzić ogień do przeciwnika. Dodatkowym dociepleniem głowy była opaska zakładana pod hełm. Żołnierz dostawał też drugą parę butów. Z reguły były to właśnie buty narciarskie model 40 ze ściętymi noskami i odpowiednimi wyżłobieniami do mocowania w zapięciach nart. Dodatkowo nogi chroniły pończochy narciarskie wełniane oraz białe skarpety z nieprzemakalnej, niepotnej wełny alpaki, wywijane na wierzch na owijacze. Prezentowe stuptuty mogły być też zakładane w przypadku, kiedy był wysoki śnieg i trzeba było dodatkowo zabezpieczyć nogi. Kolejnym ważnym elementem był ciepły sweter model 40. Te swetry zostały wprowadzone tuż przed samym wyjazdem korpusu do Norwegii i były następnie produkowane aż do lat 70. Natomiast te swetry powojenne posiadały już 3 charakterystyczne pasy z przodu, więc ten egzemplarz z pewnością jest egzemplarzem z 40 roku. Dodatkowo gogle ochronne miały stanowić zabezpieczenie przed ślepotą śnieżną, która była bardzo groźną przypadłością w przypadku walk górskich. Nieprzemakalna peleryna przeciwdeszczowa model 35 była także połową płachty namiotowej. Z 2 takich płacht można było za pomocą śledzi i masztów rozbić namiot. Całe to wyposażenie znajdowało się w miękkim plecaku górskim typu Bergman. Posiadał on metalowy stelaż i mocowanie dodatkowego chlebaka na paskach z przodu. Te plecaki były także produkowane na rynek cywilny aż do późnych lat 70. przez 2 główne firmy, Sandpa i Lafuma. Natomiast plecaki produkowane dla korpusu ekspedycyjnego wyróżniał jeden niuans. Skórzane obszycia na krawędziach tego plecaku są wszędzie poza górną klapą. Na górnej klapie brakuje takiego obszycia. Być może z pośpiechu, z braków materiałowych zdecydowano się na takie wykończenie. Wszystkie powojenne, późniejsze plecaki mają górną klapę także obszytą skórą. Pod klapą przypięte rakiety śnieżne. Polacy dostali je na wyposażenie od Francuzów. Niestety nie potrafili się w nich poruszać, więc przy najbliższej okazji rakiety te lądowały gdzieś w rowie, przez co żołnierze mieli problemy z opóźnieniem w marszu i z realizowaniem zadań w ośnieżonym terenie. Wspinając się na ośnieżone, niedostępne wzgórza Ankenes, ciężko jest sobie wyobrazić, jak trudno byłoby je pokonywać bez pomocy raczków. Z tej przyczyny szef intendentury brygady, kapitan Robert Sachs, interweniował u Francuzów o przydział specjalnych, nieprzemakalnych, wyposażonych w kolce butów śniegowych. Francuzi jednak konsekwentnie odmawiali. Buty te pozostały w magazynach, a w końcu zostały spalone tuż przed ewakuacją. Znajdujemy się w miejscu, z którego widać plac, gdzie stacjonował 4. batalion pod dowództwem generała Bohusza Szyszko. Z tego miejsca wynoszono amunicję i żywność dla żołnierzy na wzgórzu Ankenes. Widzimy tutaj na dole dość strome zbocze,
Tak samo i tutaj można zobaczyć, jakie były podejścia. Jestem pełen wrażenia dla tych żołnierzy, którzy tutaj wychodzili, wynosili tą amunicję razem z tą panią doktor, która się zadeklarowała wbrew jednak sprzeciwom żołnierzy, ale sama z nimi wynosiła amunicję i żywność tutaj na górę. Polacy byli wyposażeni w francuskie skrzynie do amunicji. One były ciężkie, drewniane, okute w środku metalem. Taszczenie tych skrzyń załadowanych amunicją musiało być naprawdę morderczym zadaniem. Tak samo dostarczenie ciepłego posiłku na stanowiska ogniowe, tak? W takim śniegu, gdzie cały dzień tam patrole siedziały, to taki ciepły posiłek, ciepła strawa musiała trzymać ludzi przy życiu. Dla kontrastu na przykład Niemcy mieli lekkie skrzynki do MG aluminiowe, które dość łatwo mogli transportować, przenosić po górach. Pod tym względem Polacy byli w dużo gorszej pozycji, byli, prawda, mniej uprzywilejowani powiedzmy w tych walkach górskich. Zgadza się. Z jednych pamiętników, które czytam, wyczytałem wspomnienia żołnierza, który wynosił zupę dla swoich kolegów tutaj na wzgórze. Opisał to w ten sposób, że wychodząc pod górę zupa była gorąca. Gdy doszedł już do kolegów, zupa była zimna, a on był bardzo gorący. Po szutrowej szosie biegnącej wzdłuż południowego grzbietu poruszały się opancerzone ciągniki, dowożąc zaopatrzenie i amunicję. Brygada posiadała 18 ciągników Renault UE wraz z przyczepami. Były to jedyne pojazdy pancerne, jakimi dysponowała. Francuskie kuchnie polowe o trakcji motorowej były ciężkie i dostosowane do działań równinnych. Część z nich w ogóle nie dotarła na front, wobec czego 3 kompanie z 5 nie otrzymywały ciepłych posiłków. W czasie całego pobytu w Norwegii poszczególne plutony gotowały na ogniskach lub w norweskich domach. Żołnierze na pozycjach frontowych byli zaś zdani niemal wyłącznie na suchy prowiant. Jedna z 2 sióstr PCK, Stefania Gorczyńska, w towarzystwie dowódcy 2 batalionu pułkownika Deca i 2 strzelców pod ogniem niemieckich moździerzy dostarcza żołnierzom jabłka, papierosy i czekoladę. Później zostaje odznaczona za to przez generała Sikorskiego Krzyżem Walecznych. W takim zaśnieżonym górskim terenie jak tutaj dochodziło do licznych starć patrolowych. Żołnierze polscy wpadali na Niemców, czasami zupełnie z zaskoczenia. Dochodziło do starć na krótkim dystansie. Tam Niemcy mieli prawdopodobnie przewagę, mając pistolety maszynowe MP38 przeciwko karabinkom francuskim. Niemniej na bardzo krótkich dystansach pewnie Polacy też walczyli na bagnety, granatami. Jak to mogło przebiegać? Znaczy, z tego co wiem, z tych pamiętników, które przeczytałem, była sytuacja, w której doszło do takiego starcia między żołnierzami polskimi i niemieckimi, gdzie się dość na krótkim dystansie starli. Jeden z tych żołnierzy został postrzelony przez oko, wyszła kula przez głowę. W każdym bądź razie żołnierz ten został opatrzony przez polskiego sanitariusza, ale wir tej walki posuwał się dalej, on został sam i krzyczał o pomoc. Nagle to, co on z jego relacji opowiadał, że podszedł do niego niemiecki żołnierz, mówił po niemiecku do niego, że jest Austriakiem i mu pomoże. Podniósł go i doprowadził go do polskich sanitariuszy, którzy go zabrali już na dół. Lekarz stwierdził na dole, ponieważ on dostał też jakiegoś tam paraliżu, nie widział, był bardzo osłabiony, lekarz stwierdził, że on zmarł. Więc zabrali go do Hokwik i położyli go razem z innymi żołnierzami. Ale ten żołnierz jeszcze w ostatnim takim momencie zaczął ruszać jedną ręką i ci żołnierze, którzy tam chowali tych po prostu rozpoznali, że on żyje i go wyciągnęli. Żołnierz przeżył i mieszkał w Anglii. Po tym wypadku zabrano go do Anglii i przeżył wojnę. Kompanie 2 batalionu zajmują pozycje wzdłuż stoków pomiędzy wzgórzami 295 i 405. Stare i niedokładne mapy nie dają żadnej orientacji w terenie. Żołnierze nadają więc wzniesieniom swoje własne nazwy. Polacy działają stale pod ogniem rozmieszczonego po przeciwnej stronie wroga. Niemcy są przygotowani doskonale. Od wzgórza do wzgórza, ukryte w krzewach, wgryzione w skały i zapadnięte w śnieg, ciągną się linie ukrytych umocnień. W nich pochowane doborowe oddziały Gebirgsjäger, wielka ilość broni maszynowej i moździerzy.
Utrzymanie masywu jest dla generała Dietla koniecznością, gdyż z jego wyżyn widać jak na dłoni cały port, panoramę miasta i główną drogę. Tracąc tę pozycję, utrzymanie Narwiku byłoby niemożliwe. 17 maja o godzinie 15 porucznik Cezary Szaszkiewicz i jego pluton na rozkaz podpułkownika Deca, dowódcy 2 batalionu, wychodzą na patrol w kierunku leżącego na ziemi niczyjej pagórka. Oddział osiągnął cel bez przeszkód, lecz mimo to z niejasnych przyczyn, być może na rozkaz dowódcy lub z własnej inicjatywy, wyrusza dalej w dół stoku. Nagle w otwartym polu Szaszkiewicz i jego ludzie zostają przygwożdżeni ogniem wrogiej artylerii z Narwiku. Oddział zawraca i wówczas wpada na ogień czołowy kilkunastu karabinów maszynowych. Stało się jasne, iż wpadli w zasadzkę zgotowaną im przez ukrytych Gebirgsjäger. Pluton, ostrzeliwując się i taszcząc rannych, cofa się na wzgórze, organizując tam desperacką obronę. Podchorąży Julian Kowalski chce sprowadzić posiłki, ale we mgle wchodzi wprost na niemiecki CKM. Niszczy go granatami, ale sam umiera z powodu licznych ran. Otrzymuje potem pośmiertnie Order Virtuti Militari. Okrążony, nękany nieustannym ogniem i atakami pluton Szaszkiewicza trwa na pozycji przez całą noc do rana. Rankiem podpułkownik Dec rzuca do kontrataku 3. kompanię, ale jej atak załamuje się w ogniu broni maszynowej. Kompania traci 4 zabitych i musi się wycofać. Sytuacja na wzgórzu staje się krytyczna. Na miejsce przyjeżdża sam generał Bohusz Szyszko. Przy pomocy szkicu niemieckich stanowisk dowódca brygady opracowuje plan uwolnienia plutonu. Polacy kładą ogień zaporowy z moździerzy, broni maszynowej i pocisków dymnych, wystrzelonych z brytyjskich haubic. Po 30 godzinach bezustannej walki Szaszkiewicz i jego ludzie zostają ewakuowani. Połowa z 42 żołnierzy plutonu powraca ranna. 5 podhalań zginęło w walce z Niemcami. No właśnie, my mówimy Niemcy walczyli z Niemcami, ale to nie jest do końca prawdą, bo Polacy pod Narwikiem nie walczyli przede wszystkim z Niemcami, tylko głównie z Austriakami, bo Gebirgsjäger to byli austriaccy górale z Tyrolu. Tak, zgadza się. Byli tutaj Austriacy, walczyli. Nie tylko Niemcy, ale Austriacy też. Po bezpośrednim starciu na wzgórzu Szaszkiewicza front na odcinku polskiego 2 batalionu ustabilizował się na nowo. W dalszym ciągu dochodziło jednak do potyczek pomiędzy polskimi patrolami a narciarskimi zwiadami Gebirgsjäger. Wkrótce nadszedł do polskich kompanii frontowych rozkaz, by zdać sukienne peleryny, kożuszki i dodatkowe koce. W zamian rozdano amunicję i granaty ręczne. Był to wyraźny znak, że wkrótce miała rozpocząć się decydująca faza bitwy. Pośród dzikich, ośnieżonych wzgórz ekipa Vita Memorie przystępuje do badań terenowych w rejonie najcięższych walk samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Wkrótce okaże się, co skrywa zamarznięta, nasiąknięta polską krwią ziemia Ankenes.